Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Witam Państwa serdecznie na spotkaniu organizowanym przez Instytut Księdza Piotra Skargi, przez kampanię prowadzoną przez Instytut Polska Katolicka Nielaicka. Dzisiaj jesteśmy na spotkaniu promującym książkę Przerwana Tama FS, kapitulacja przed homoseksualnym. Publikacja jest owocem wielu miesięcy prac, zarówno pana Jose Antonio Urety, który jest naszym dzisiejszym gościem, jak i pana Julio Loredo, a także innych organizacji, które należą do rodziny organizacji Tradycja, Rodzina, Własność. Książka traktuje głównie o rosnącym wpływie lobby homoseksualnym w Kościele. Szanowni Państwo, pozwolę sobie na taki krótki rys tutaj o samym autorze. Pan Jose Antonio Ureta urodził się w Chile, jest członkiem założycielem Fundacji Roma, jednej z ważniejszych organizacji chilijskich pro-life, prorodzinnych. Starszym członkiem i badaczem francuskiego oddziału Stowarzyszenia Obrony Tradycji Rodzinnej Własności, a także jest członkiem Instytutu Plínio Cordeiro w Brazylii. Publikuje nie tylko w Polsce, tak jak w naszym dzienniku na przykład można spotkać jego artykuły na łamach naszego dziennika, także na łamach brazylijskiego katolicizmu. Jest autorem książek. Niestety nie została wydana ta książka po polsku. Zmiana paradygmatu papieża Franciszka, ciągłość czy zerwanie w misji Kościoła. To o pierwszych 5 latach pontyfikatu. Wydana w Polsce książka Syn od Pachamamy, a także jest współautorem książki, tutaj też jest ona, Proces synodalny Puszka Pandory, 100 pytań i 100 odpowiedzi. A także właśnie tej wspomnianej książki Przerwana Tama FS, kapitulacja przed lobby homoseksualnym. Pan Jose Antonio Ureta, można powiedzieć, że nie jest tylko teoretykiem kwestii tego, co się dzieje w Kościele. Można powiedzieć, że wylał też trochę krwi dla Polski. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ był przy zakładaniu Instytutu Księdza Piotra Skargi, pomagał przy tym, bardzo doniośle, można powiedzieć. A także kilka lat temu, kiedy było apogeum ataków środowisk aborcyjnych, homoseksualnych na kościoły, to akurat wtedy, kiedy przyjechał na spotkanie formacyjne dla młodych, zostawił tylko swój bagaż podręczny i od razu poszedł, żeby bronić kościoła tutaj Bazyliki Świętego Krzyża. Także miejmy na uwadze to, że praktycznie można powiedzieć, że pan Jose Antonio Ureta już zasługuje na to, żeby być obywatelem Polski, ponieważ wylał dużo krwi dla naszej ojczyzny. Jeszcze parę uwag technicznych. Prosiłbym o wyłączenie albo wyciszenie komórek. Po prezentacji, która zajmie mniej więcej 45 minut, będzie czas na zadawanie pytań, a także nabycie książek. No i cóż, myślę, że po takim przedstawieniu nie pozostaje mi nic innego, jak oddać po prostu głos. Jeszcze tutaj chciałem przywitać, widzę, że się pojawił pan Marcin Beściak, tłumacz książki, także też będzie można porozmawiać po spotkaniu. Natomiast w trakcie mogę zabrać głos. I tym samym daję głos panu Jose Antonio Ureta. Tak jest. Jesteśmy katolikami, więc zaczniemy jeszcze od modlitwy. Proszę o powstanie. Mam figurę Matki Bożej. W imieniu Pańskim, bo jest prosi nas, co jest na Ducha Świętego. Anioł Pański zwiastował Pani Marii. I poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. To ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
a słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko. Abyś się ustawił od miłosierdzia Chrystusa. Módlmy się, prosimy Cię, Panie, racz brać łaskę serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim poznali wcielenie Syna Twojego, przez Jego mękę i krzyż dosługi radości życia wiecznego. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pod Twoją obronę Uciekamy Ci, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gadzić w potrzebach naszych, ale w wszelakich zgrzeszków racz nas zawsze przebawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. i Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Proszę Państwa, tak żeby sprawnie było, to te rozgany rozdaliśmy w większości tłumaczenie po polsku, żeby to było sprawniej. Jak ktoś jeszcze nie ma, to proszę podnieść rękę. Wszyscy mamy, tak? Potem, jeżeli chodzi o część zadawania pytań, to Pan Maciej tego wytłumaczył. Dzień dobry, ladies and gentlemen. 2 weeks ago, I was in Washington, D.C. for the launch of the English version of the book. And during my visit to the city, Capuchin Bishop John Stowell, the ordinary of the Diocese of Lexington in Kentucky, received the 2024 Bridge Building Award from the New Ways Ministry. The award recognized his, quote, compassionate ministry, courageous witness, and inspiring leadership in the name of LGBTQ plus Catholics, end of the quote. Particularly for accepting a transgender man as a hermit in his diocese. However, the individual in question is in reality a woman who was accepted by the bishop as a professed male hermit despite being previously rejected by various male religious communities. With the bishop's validation of her supposed transition, the next logical step for her would be to seek ordination not as a female deaconess, but as a purported male priest. In the Diocese of Hildesheim in Germany, the local ordinary bishop, Bishop Heiner Wilmer, recently appointed 3 pastoral ministers tasked with providing sensitive pastoral care to homosexuals, including assisting individuals with gender confusion in celebrating their transition through a so-called blessing ceremony. Such a practice is inherently blasphemous, as it legitimizes the grave sin of rejecting one's God-given sex and ultimately mutilating the body under the guise of psychological distress. Why am I sharing this information? Because it is the most recent and most radical manifestation of the assault on the family. God created man and woman to unite in the bond of marriage, becoming one flesh, so that humanity might grow and multiply. Denying the sexual difference between men and women strikes at the very heart of the family and stands at the forefront of the cultural warfare against the innocence of children, drag queen lessons,
the purity of teenagers, and the chastity of adults. This assault extends beyond merely seeking societal acceptance of practices like sodomy. It presses forward, aiming for the normalization or even the most extreme sexual perversions. Ultimately, this relentless campaign seeks to dismantle the family, seen by the adversaries of God's creation as the root of societal ills and alienation. Alison Yaga, a prominent British feminist scholar, but she taught at the Colorado University, bluntly stated, quote, "The end of the biological family will also eliminate the need for sexual repression. Humanity could finally revert to its natural, polymorphously perverse sexuality." Can you imagine? Indeed, the decisive battle within this cultural warfare centers on the biological family. In February 2008, Cardinal Carlo Caffarra, Archbishop of Bologna in Italy, after a mass at the tomb of the saintly Padre Pio in San Giovanni Rotondo, gave an interview to Teleradio Padre Pio. He revealed that he had written to Sister Lucy, seeking her prayers, as he had received from John Paul II the mission of founding the Pontifical Institute for Studies on Marriage and the Family. Unexpectedly, he received a lengthy letter signed by the Seeress of Fatima, now preserved in the Institute's archives, in which she wrote, quote, "Father, a time will come when the decisive battle between the kingdom of Christ and Satan will be over marriage and the family. Those who work for the good of the family will face persecution and tribulation. But fear not, for Our Lady has already crushed his head." End of the quote. The assault on Christian marriage is not a recent phenomenon. It began with divorce during the Protestant Reformation, continued with civil marriage during the French Revolution, and evolved into the promotion of free love in Lenin's early years. In the 1930s, propaganda in favor of birth control and artificial methods of contraception gained momentum, leading to Pius XI's response with the encyclical Casti Connuli on Christian marriage. However, the sexual revolution of the 60s, particularly following the May 68 revolution in Paris, under the slogan, "It is forbidden to forbid," significantly accelerated the attack on the family. One notable aspect of this revolution was the public emergence of the homosexual movement. With the legalization of so-called same-sex marriage in most Western countries, the battleground has shifted to gender ideology, aimed at indoctrinating children with transgenderism and the idea that sexual perversions are natural. But today, we are not going to discuss the transsexual phenomenon or sexual perversion, but rather the preceding step that we are currently experiencing, homosexuality. This takes us back a bit. Following the events of May 68 in Paris, the Stonewall riots occurred in New York in June 1969, named after a homosexual bar, that was raided by the police. These riots led to the victimization and gradual decriminalization of homosexual relations, as well as the removal of homosexuality from the Diagnostic and Statistical Manual of the American Psychiatric Association. However, this was deemed insufficient by the adversaries of the family. Shortly after this, Paul Varnell, a pioneer of pro-homosexual journalism, wrote in the Chicago Free Press that the fundamental controversy was not
discrimination, hate crimes, or domestic partnerships, but the underlying moral condemnation. For, he pointed out, if we convince people that homosexuality is fully moral, then all their inclination to discriminate, engage in gay bashing, or oppose gay marriage disappears. The article concluded as follows. So, the gay movement, whether we acknowledge it or not, is not a civil rights movement, not even a sexual liberation movement, but a moral revolution aimed at changing people's view of homosexuality. My view, your views. In other words, what they really want is to impose their beliefs on us. For this maneuver to succeed, homosexuality needed to be accepted by various religions, particularly Christianity. To achieve this, the homosexual movement has established numerous associations specifically for this purpose since the 1970s. One of the most active today is Soul Force, which 20 years ago described its mission as follows, quote, "We believe that religion has become the primary source of false and inflammatory misinformation about lesbian, gay, bisexual, and transgender people. Fundamentalist Christians teach that we are sick and sinful. Most conservative and liberal denominations refuse to marry us or ordain us for ministry. The Roman Catholic Church teaches that our orientation is objectively disordered and our acts of intimacy intrinsically evil. We believe these teachings lead to discrimination, suffering, and death. Our goal is to confront and eventually replace this tragic untruth with the truth that we are God's children. True, created, loved, and accepted by God exactly as we are." End of the quote. The first Trojan horse to penetrate the Catholic citadel in an attempt to replace traditional Catholic teaching with the new LGBT doxa was an American Jesuit, Father John J. McNeill, in 1970, with 3 articles in the Homiletic and Pastoral Review. 4 years later, he expanded upon this in his book, The Church and the Homosexual, engaging in a 2-year struggle with his superiors in Rome and in the United States until he secured the imprimatur of his provincial superior for publication in 1976. In his book, Father McNeill develops 3 fundamental theses, all 3 contrary to traditional teaching. First, the homosexual condition is according to the will of God. God so created humans that their sexuality is not determined by their biology. This was in reality gender ideology long before Judith Butler. Second, God had a divine purpose in so creating human nature that a certain percentage of human beings are homosexual, endowed with special gifts and a divinely appointed task, a vocation, in the construction of a truly human society. Third, there is the possibility of morally good homosexual relationships, and that the love which unites the partners in such relationship, rather than alienating them from God, can be judged as uniting them more closely with God and as mediating God's presence in our world. The question naturally arises, is it true that, as Father McNeill claims, and as proponents of the LGBT agenda in the Church would later reiterate, that God himself grants a minority of people their homosexual orientation, making it not objectively disordered in their case, as the Catechism of the Catholic Church teaches in paragraph 2358. This assertion is entirely false.
as it fails to distinguish between God as the first cause and the secondary causes behind same-sex attraction. God is not the direct author of physical or moral evils, but permits them within the framework of his divine wisdom. His relationship to evil is one of tolerance, not causation, except in rare biblical instances of punishment, like the flood or the plagues of Egypt. Divine providence governs the actions of unfree creatures, guiding them toward a unified end while allowing secondary causes to function naturally. This includes events resulting from natural laws, like, let's say, storms or genetic defects, and human limitations, both physical and psychological. God allows these limitations to preserve human freedom and the autonomy of secondary causes, but ensures that never prevent individuals from achieving their ultimate purpose, union with God for eternity. In the specific case of homosexuality, it is evident that God is not the responsible for a given person's homosexual orientation. Even two famous American pro-homosexual strategists, Marshall Kirk on the left and Hunter Madsen on the right, acknowledge in their homosexual manifesto, after the vote, that book, that homosexuality is not innate, but rather the product of secondary causes. They argue that for all practical purposes, gays should be considered to have been born gay, even though sexual orientation for most humans seems to be the product of a complex interaction between innate predispositions and environmental factors during childhood and early adolescence. End of the quote. Therefore, there is no such thing as a homosexual chromosome. In fact, cases are not uncommon where monozygotic twins, like the Kashinki brothers, who have exactly the same genes, have different sexual orientations. If there were a chromosome, there should be both heterosexual or homosexual. It is not true that God has a positive design for the existence of people with homosexual orientation. It is a psychological disorder. In 1997, a year after the publication of Father McNeil's book, the Catholic Theological Society of America commissioned Father Anthony Kosnick to edit a collective work on human sexuality. The authors argue that, quote, the Bible does not provide us with a simple yes or no code of sexual ethics. And end of the quote. And it's a statement, the Bible statement, must be put into context since they are historically occasioned and conditioned by culture and are not exempt from the influence of taboos. They criticize the Catholic tradition for insisting strongly on the objective moral nature of each act, assigning it an absolutely unchangeable meaning. So they condemn this. Thus, masturbation, premarital sexual pleasure, adultery, fornication, homosexuality, sodomy, and bestiality, even bestiality, were considered intrinsically evil acts. For them, they are not intrinsically evil acts. Seriously immoral and under no circumstances justifiable. End of the quote. However, the authors continue, current studies have revealed a significant difference in the human value of sexual activity when it occurs within a caring commitment versus a casual or loveless context. Consequently, they argue that homosexuals have the same right to love, intimacy, and relationships as heterosexuals, and there should be no dual standards when it comes to self-liberating, other-enriching, honest, faithful, life-serving, and joyous sexual relations, even in the case of homosexuals. As a result,
same-sex partnerships are seen as positive. Moreover, the authors criticize traditional pastoral practice for advising homosexuals against forming intimate or exclusive friendships. They contend that such situation can drive homosexuals who find themselves unable to practice complete continence towards multiplying superficial relationships. Instead, stable friendships between homosexuals should be recommended, not merely as a lesser evil, but as a positive good. Our book, The Bridge Down, cites other authors in the United States, Europe, and Latin America who defend the same heterodox thesis. I was informed that Cardinal Kazimierz in Warsaw recently gave a press interview during which he remarked, quote, "If there is a group of people who desire a partnership that can be more easily established and dissolved, then some degree of tolerance for such views should come from believers and the church." End of the quote. As long as the distinction between sacramental marriage and other forms of union is upheld. But this promotion of homosexual partnerships could not be confined to the speculative realm. Things had to change in the church on a practical level. The sophistries of the theological fifth column served as justification. But what was needed was the creation of groups to promote the homosexual cause within Catholic circles in the name of pastoral care for those attracted to same-sex. Shortly after the publication of Father McNeil's articles, on February 11, 1971, Father Patrick Neidorff, an Augustinian priest and psychologist from San Diego, launched monthly self-help meetings for homosexual men and lesbians in the basement of St. Brendan's Church in Los Angeles, founding the group Dignity. Its first constitution asserted that, quote, "homosexuality is a natural variation on the use of sex, and that gays and lesbians could be proud of their responsible and fulfilling experiences of sexual intimacy." End of the quote. The local archbishop censored the initiative, leading Father Neidorff to entrust the management of the association to lay people. But in 1974, Father Robert Nugent and Sister Janine Gramick took over as Dignity chaplains. Without relinquishing their role, 3 years later, they co-founded a similar group called New Ways Ministry. The name was inspired by a phrase from Bishop Francis Mugabelo's pastoral letter to his faithful in the Diocese of Brooklyn, New York, entitled "Sexuality, God's Gift." In the pastoral letter, Bishop Mugabelo assured them of the hierarchy's willingness to try to find new ways of evangelization that would free homosexuals from discrimination. So from there the name New Ways Ministry. Similar groups, some claiming to be Catholics, other ecumenicals, sprouted like mushrooms in many countries. Examples include David et Jonathan in France, Acceptance in Australia, Quest in the UK, Communauté du Christ Libérateur in Belgium, and Homosexuellum Kirche in Germany. The emergency of this flurry of pro-homosexuality publications and groups eventually led the Congregation for the Doctrine of the Faith to publish the Declaration of the Persona Humana on the human person on certain questions concerning sexual ethics in 1975, signed by its prefect of the time, Cardinal Franjo Setta. After recalling that the use of sexual function has its true meaning and moral rectitude only in true marriage, the declaration rejects the claim that the tendency in those with an ingrained homosexual attraction is so natural as to justify sexual relations practiced within a community of life. It reiterates, quote, "According to the objective moral order, homosexual relations are acts which lack an essential and indispensable finality, procreation.
in sacred scripture, they are condemned as a serious depravity and can in no case be approved of. End of the quote. This was followed in 1986 by the letter to the bishops of the Catholic Church on the pastoral care of homosexuals, signed by the then new prefect of the Congregation for the Doctrine of the Faith, Cardinal Joseph Ratzinger. This document denounces the existence of a movement within the Church which takes the form of pressure groups of various names and sizes and attempts to give the impression that it represents all homosexual persons who are Catholic. In reality, however, it brings together homosexual persons who have no intention of abandoning their homosexual behavior and who either ignore the teaching of the Church or seek somehow to undermine it. Faced with the concerted offensive of this movement, the document recalls that while same-sex attraction is not in itself a sin, it's necessary to reiterate that in itself is not a sin, it is an inclination objectively disordered. It reminds same-sex attracted individuals that they are called, as all of us are, to a chaste life. The document stresses that the Church's doctrine is based not on isolated phrases of the Bible, but on the solid foundation of a constant biblical testimony that cannot be interpreted in a way which contradicts the Church's living tradition. Therefore, her clear position cannot be revised by pressure from civil legislation or the trend of the moment. To these positions, the Congregation for the Doctrine of the Faith had added a condemnation of the main authors who have denied traditional teaching and whom we have quoted. Here you have Father McNeil and Father Cosmic condemnation. Father Robert Nugent and Sister Janine Gramick, and another one that I have not quoted, whom defends nothing less than pedophilia, Father André Gandon. He is a Canadian theologian in Ottawa. But things change with Pope Francis' ascension to the papal throne and his comment on the flight home from World Youth Day in Rio de Janeiro. When asked how he intended to tackle the whole question of the gay lobby, the Pope's answer was published in headlines in the world's leading newspaper. If someone is gay and is searching for the Lord and has goodwill, then who am I to judge him? The ordinary faithful were astonished, as he seemed to validate the homosexual lifestyle, not only the attraction. This perception was heightened by Pope Francis' friendly encounters with transsexual people and homosexual pseudo-couples. The most shocking, due to the contrasting attitudes, occurred during his visit to the United States in 2015. At the Apostolic Nunciature in Washington, he was introduced to Mrs. Kim Davis, clerk of the Rowan County in Kentucky, who had just been released from 6 days in prison for refusing to register a homosexual civil marriage, invoking conscientious objection and her status as a Christian. However, the day before, the Pope welcomed a former student named Yayo Gracia, who came with his homosexual partner. The pontiff warmly embraced both partners in front of the cameras. He is embracing the homosexual partner. The two encounters made media headlines for opposite reasons. Fox News and CNN reported the opposite. Father Federico Lombardi, then director of the press office of the Holy See, published a statement to clarify that the meeting with Mrs. Davis has been swift among a group of people invited not by the Pope, but by the Nunciator. Therefore, quote, his meeting with her should not be considered a form of support of her position in all of its particular and complex aspects. End of the quote. Instead, the statement emphasized, the only real audience granted by the Pope was, quote, with one of his former students and his family. The family was his homosexual partner.
The homosexual movement desired more expressive gestures of openness from the Catholic Church. For example, priests publicly blessing homosexual couples who come before them. This was first done in secret in various places and later publicly. In February 2021, in the Argentine city of Ushuaia, a Salesian parish priest celebrated, quote, during a religious ceremony that included all the traditional components of Catholic worship, the union between the Secretary of Education, the one on the left, and the Undersecretary for Diversity, the one on the right, of the Tierra del Fuego province. The latter is a government official, is a transsexual who presents himself as a woman. In attendance to the ceremony were the provincial governor and several of his cabinet members, as well as the former governor, during whose term in office the first homosexual civil marriage in Latin America was celebrated in 2009. During the ceremony, quote, they read the gospel, the spouses promised fidelity, they recited the Our Father and the Hail Mary, and the bride and groom and many of the 60 parishioners present received communion. The transsexual in the role of the bride stated, quote, we talked to Father Fabian, the parish priest, with the idea of doing this ceremony, and he accepted. He told us that he only evaluates people's capacity to love. Of course, he consulted with the diocese. End of the quote. In a later statement, the bishop limited himself to saying that, quote, this diocese did not authorize this celebration, and that the priest in question has already been suitably warned. And he added, the bishop, while accompanying all persons without exception in their legitimate desire to receive God's blessing, we wish to point out that in this case, we are not dealing with the sacrament of marriage as the Church believes and holds. End of the quote. Similar to your Archbishop. Who was this bishop? Most Reverend Jorge Ignacio Garcia Cuerva, whom Pope Francis later promoted to Archbishop of Buenos Aires. So he received a prize for doing that. Faced with the growing number of public blessings of same-sex couples, as well as new studies and declarations in their favor, another conservative bishop sent the Congregation for the Doctrine of the Faith a consultation in the form of a dubium on the licitness of such blessings. After studying the question in detail, the congregation, then headed by Cardinal Ladaria, published a detailed responsum on March 15, 2021. The responsum states that a blessing requires, in addition to the right intention of those who participate, that what is blessed be objectively and positively ordered to receive and express grace, according to the designs of God inscribed in creation, and fully revealed by Christ the Lord. The responsum concluded that it is not licit to impart a blessing on relationships or partnerships, even stable, that involve sexual activity outside of marriage, as is the case of the union between persons of the same sex. End of the quote. Less than 2 years later, the same Roman dicastery published the document Fiducia Supplicans, this time with the signature of Cardinal Victor Manuel Fernandez and the approval of the Pope. In contrast to the previous document, it admits the possibility of blessings for couples in irregular situations and for couples of the same sex, the form of which should not be fixed ritually by ecclesial authorities to avoid producing confusion with the blessing proper to the sacrament of marriage. As a supposed indicator of this difference, the text explains that this blessing should never be imparted in concurrence with the ceremonies of the civil union, and not even in connection with them.
It should be requested and given spontaneously on pilgrimage, at shrine, or even on the street when they meet a priest. How did Cardinal Fernandez circumvent the previous responsible? By employing 5 deceitful subterfuges. The first fallacy is the claim that Pope Francis has broadened the theological pastoral concept of blessing, creating a new category called pastoral blessing. Unlike previous liturgical blessings, this one would not require prior moral perfection on the part of those seeking it. The fallacy lies in suggesting that traditional liturgical blessings necessitate such perfection, when, in fact, the Church has never required it, not even the state of grace. For example, at the end of the Mass, the priest blesses all those present, some of whom may be in the state of mortal sin. Moreover, blessings fall into the theological category of sacramentals. All treatises on moral theology teach that sacramentals, such as ashes on Ash Wednesday or holy water, can be given even to non-Catholics if they sincerely ask for them. So that is the first. The second subterfuge on fiducia supplicans is to assert that blessing the couple is not blessing the union, since, quote, there is no intention of to legitimize anything, end of the quote. The subterfuge consists in trying to distinguish between the couple and the union, when what makes a couple is precisely what unites them, in this case, the community of life. Someone illustrated this deception on the internet with a photograph in which the Pope appears behind the bicycle and captioned, "Francis blesses the wheels, but not the bike." The third illusion consists in suggesting that partners ask only for the blessing of the positive aspects of their union, so that, quote, all that is true, good, and humanly valid in their lives and in their relationship be enriched, healed, and elevated in the presence of the Holy Spirit, end of the quote. Here the fallacy lies in pretending that in a relationship that claims to be conjugal, the different aspects of the community of life can be separated into watertight compartments, some positive and other negative. In reality, even what some may view as positive elements, such as affection, fidelity, and mutual support, can contribute to sustaining a sinful relationship, impeding genuine conversion and the dissolution of that union. The more positive these elements seem, the more they can become mere occasions of sin, if not the very foundation of the sinful structure that entraps both individuals in their relationship. The fourth fallacious argument involves attempting to separate the Church's pastoral action from its doctrine, as if they obeyed two independent and contradictory logics. This underestimates the gravity of sin and its consequences, which can lead to eternal damnation. Why then did Jesus instruct the adulterers and other sinners he converted to go and sin no more? The final deception is the belief that priests will adhere to the restriction imposed on this pastoral blessing when they are carried out. A blatant example of non-compliance occurred in the Diocese of Maldonado in Uruguay, where two television stars received a blessing from the Vicar General of the diocese during a party attended by 400 guests following their civil marriage. This disregard for restrictions was particularly scandalous because the arrangements had been agreed upon between the beneficiaries and the local bishop, with the bishop having obtained the apostolic nuncio's consent. So the nuncio, the bishop, consented into a public blessing to two stars of the TV. When asked about these violations, Cardinal Fernandez told Madrid's Alpha and Omega magazine, it's a Catholic magazine, that he would not be organizing a witch hunt.
This statement encouraged some German priests and pro-LGBT groups to hold a blessing ceremony called You Will Never Walk Alone for same-sex couples and transgender individuals in a central square in Cologne in October the 1st. They argue that the Catholic Church decision to permit blessings for same-sex couples is just a first step, as the current approach remains dehumanizing, that is discriminating between homosexuals and heterosexuals. This clearly indicates that Cardinal Fernandez's restrictions are merely smoke and mirrors. In light of the flawed and heterodox nature of fiducia supplicans, Cardinal Gerhard Müller, former prefect of the Congregation for the Doctrine of the Faith, promptly published a statement asserting that the document represents a doctrinal leap. He pointed out that there are no biblical texts, writings of the Church Fathers and Doctors, or prior magisterial documents to support the conclusions of fiducia supplicans. While the Church can introduce new sacramentals alongside existing ones, he says, she cannot change their meaning in such a way as to trivialize sin. Cardinal Müller states, quote, a blessing has its own objective reality and cannot be redefined at will to suit a subjective intention that contradicts the essence of a blessing. End of the quote. To do so would create an ad hoc designation to bless situations that are contrary to the law or the spirit of the gospel. He concludes emphatically, blessing a reality that contradicts creation is not only impossible, it is blasphemy. Indeed, to speak well, benedicere, speak well, of a sinful relationship in God's name is to take his holy name in vain. It's a blasphemy. In his Christmas message, Cardinal Robert Sarah, the emeritus prefect of the Congregation for Divine Worship, called on bishops' conferences and individual bishops to oppose fiducia supplicans. He emphasized that, quote, in doing so, one is not opposing Pope Francis, but rather standing firmly and radically against a heresy. The word is from him, against a heresy that severely undermines the Church, the body of Christ, as it contradicts Catholic faith and tradition. End of the quote. The goal of our book, The Breaking the Dam, is to encourage you to resist the implementation of fiducia supplicans. Much like St. Paul stood up to St. Peter when he sought to reintroduce synagogue practices that scandalized non-Jewish converts in the early church. Similarly, St. Athanasius opposed Pope Liberius and the overwhelming majority of bishops in the 4th century who had succumbed to Arian heresy. Though he faced persecution, he went to exile 5 times, today St. Athanasius shines brightly as one of the Church's most esteemed figures. This is our calling, to engage in the final battle between the Lord and the kingdom of Satan, a struggle that Sister Lucia foretold would be fought over marriage and the family. We must approach this fight with courage, remembering that Our Lady has already crushed Satan's head. Thank you very much. Thank you. Bardzo dziękuję panu Jose Antoniu Urecie za wspaniały wykład podsumowujący książkę Fiducia Supplicans. Można byłoby dużo jeszcze opowiadać na przykład o tym, co w Polsce mamy taką organizację, która jest tutaj wspomniano, takie organizacje wywrotowe we Francji, w Australii, w innych krajach. W Polsce mamy taką organizację, która się nazywa zwodniczo Wiara i Tęcza. Właśnie też dążą do tego, żeby móc na przykład wspólnie odprawiać adorację Najświętszego Sakramentu. Na szczęście katolicy się temu sprzeciwiali.
Widziałem takie filmiki, które broniły Kościół przed ich wejściem do kaplicy. Natomiast ciekawe, że oni też jednoczą się z ruchem homoseksualnym wprost. Na przedostatniej paradzie równości szli tuż obok satanistów za LGBT, więc pokazuje jedność ich celów, wspólnotę ideałów, można powiedzieć. No cóż, ja się nie będę dalej rozwodził, Szanowni Państwo. Chciałbym zaprosić do tego, żeby zadawać pytania. Jeśli byłyby, nie mamy mikrofonu, więc prosiłbym o dyscyplinę. Ten, kto zostanie wskazany, będzie mógł zadać pytanie. Zapraszam do zadawania pytań. Ja mam pytanie. Jeżeli Kościół katolicki jest tak zawsze marginalizowany przez lewicę i różne rewolucyjne media, dlaczego tak im bardzo zawsze zależy i podkreślają jakikolwiek właśnie ruch w stronę właśnie poparcia dla tych sodomskich ruchów ze strony ludzi Kościoła? Why, if the leftists think that the church is marginalized, why do they care about the prelates of the church to support their cause? Because the church has a very strong moral authority. Ponieważ Kościół ma bardzo silną władzę moralną. Autorytet. Until now, the church's moral theology was the dam that contained the immoral passions. Jak dotąd właśnie nauczanie moralne Kościoła było tą tamą, która kontrolowała niemoralne namiętności. As long as the Catholic Church will remain standing firm in her moral positions, for the population will be a big dilemma. Tak długo jak Kościół będzie wytrwale właśnie stał na tym gruncie moralnym, potępiając te grzeszne związki, to będzie miał wpływ. I ludzie będą musieli zwracać na to uwagę. But if the bishop or even the pope start supporting homosexual relations or homosexual unions, then everything becomes relative. And if everything is relative, then I can also support that there is no moral dilemma. Ale jeżeli biskupi a zwłaszcza papież mówią, że to jest moralnie relatywne, to wtedy wierny może sobie zadać pytanie, to dobrze, to już w zasadzie nie mam tego moralnego dylematu, czy taką odpowiedź sobie dać i robię co chcę. No, that satisfies you. Nie wiem, czy to... Tutaj z tyłu pan się zgłaszał. Proszę bardzo. Chciałbym zapytać, czy powodem takiej małej, słabej odporności Kościoła katolickiego na tą propagandę homoseksualną może być jakieś tezy z Soboru Watykańskiego II. Dziękuję. Nothing great happens suddenly. Nic co wielkie nie dzieje się nagle. A cancer normally appears much before people realize that they have this cancer. Na przykład nowotwór pojawia się o wiele wcześniej, niż sobie ludzie z tego zdają sprawę. Relativism regarding matters of marriage started well before. Relatywizm w sprawie małżeństwa pojawił się o wiele wcześniej. Actually, it was shortly after Pope Pius XI encyclical Casti Connubii. To praktycznie pojawiło się po encyklice Piusa XI Casti Connubii. Because in that encyclical Pope Pius XI said that marriage had three goals. Ponieważ w tej encyklice papież powiedział, że małżeństwo ma 3 cele. First, procreation and education of the offspring. Pierwsze to prokreacja i wychowanie potomstwa. Secondly, the mutual support and love of the spouses. Drugie to wzajemna pomoc i miłość współmałżonków. And third, as remedy for concupiscence. A po trzecie jako środek zaradczy dla popędu seksualnego.
But he says that these three goals are not on an equal footing. Ale powiedział też, że te trzy cele nie są na tym samym poziomie. Procreation and education of children is the primary goal. Pierwszym celem jest prokreacja i wychowanie dzieci. And the other goals are legitimate only if they are open to fulfill the first. A dwa pozostałe są prawowite, jeżeli małżonkowie są gotowi wypełnić pierwszy cel małżeństwa. The encyclical was in 1930 or 31, and 5 years later, two German authors. Encyklika pojawiła się w 1930 albo 1931 roku, natomiast po 5 latach kilku autorów niemieckich published from a personalistic approach. Opublikowało z punktu widzenia personalistycznego, that we shouldn't establish this hierarchy between the first and the second, because they both must come together. Że nie powinno być tej hierarchii pomiędzy pierwszym a drugim celem, ponieważ oba te cele powinny iść razem. One of the authors is Fuchs, the other is von Hildebrand. Jednym z autorów był Fuchs, a drugi von Hildebrand. This led to the Holy Office, at the time was the name of the Congregation for the Doctrine of the Faith. W tamtym czasie Święte Oficjum, bo taka była nazwa tam wtedy Kongregacji Nauki Wiary. To publish a statement saying that the primordial goal is procreation. Święte Oficjum wskazało, że pierwszym celem małżeństwa jest prokreacja. When Vatican II was being prepared, a scheme on the family was written. Kiedy dochodziło do przygotowań do Soboru Watykańskiego II, to był schemat na temat rodziny, był gotowy, był napisany. And this doctrine was introduced in the preparatory scheme. I ta doktryna była włączona do tego przygotowawczego schematu. But then, during the discussions at the Vatican II, ale w trakcie dyskusji podczas Soboru Watykańskiego II, Cardinal Schwenens from Belgium made a very great speech at Vatican II. Kardynał Schwenens z Belgii miał taką wielką przemowę w czasie obrad z Soboru, saying that the Church cannot commit again the mistake committed with Galileo. Że Kościół nie może popełnić tego samego błędu, który został popełniony z Galileusza. And now we have to accept that the first goal of procreation and the goal of mutual support must be in an equal footing. Musimy przyjąć, że celami małżeństwa na tym samym poziomie są prokreacja i wzajemne wsparcie małżeństwa. And that the Church should accept contraception, artificial contraception. I że Kościół powinien zaakceptować sztuczną antykoncepcję. So Paul VI withdraw the question of contraception from the discussions in the council, saying that he will publish an encyclical on that. I papież Paweł VI wykluczył, czy wyciągnął z obrad, nie podejmowano tego pod dyskusję z kwestii sztucznej antykoncepcji, mówiąc, że w tej sprawie napisze encyklikę. Nevertheless, in Gaudium et Spes, which is the document of the Church on the modern world, in paragraph 50 and 51, I think. Mimo to w dokumencie Soboru Gaudium et Spes, Konstytucji Dogmatycznej, w punktach, jak sądzę, 50 i 51, defined marriage as a community of life and love. Definiuje małżeństwo jako wspólnotę życia i miłości. And placed the mutual support of the spouses first and the procreation and education of children as second. I ustawia hierarchicznie jako pierwsze wzajemne wsparcie małżonków, natomiast drugie było właśnie zrodzenie i wychowanie potomstwa. It said nothing about which one is primary or not. It just put one and then the second. So people imply that the principal is the one is named first. Zasadniczo nie ustawia tego hierarchicznie, po prostu wymienia jako pierwsze wzajemne wsparcie małżonków, a jako drugie
zrodzenie i wychowanie potomstwa, ale ludzie czytając to zakładają, że skoro coś wymienione jest jako pierwsze, to jest ważniejsze. This was taken after in the Code of Canon Law. To zostało potem wprowadzone do kodeksu prawa kanonicznego. That defined marriage as a community of life and love, open to receiving new life. Definiując małżeństwo jako wspólnotę życia miłości, otwarte na nowe życie. So once again, the idea is that, well, the most important part is the mutual support of the two spouses. Więc po raz kolejny okazuje się, że ważniejsze okazuje się wzajemne wsparcie małżonków. With this, we gave to the homosexual lobby the whip to beat us. W ten sposób daliśmy homoseksualnemu ruchowi bicz, żeby nas traktować. Because they say, well, we have a community of life and love. No. Bo oni też mogą powiedzieć, w końcu my mamy też wspólnotę życia i miłości. If this is the most important aspect of marriage, why we are deprived for it? Jeżeli to jest najważniejszy aspekt małżeństwa, to dlaczego jesteśmy go pozbawieni? And then you see, when the homosexual lobby start pushing the church against the wall, the bishops are very in a position because ideologically they believe that in reality the main aspect of any union is the mutual love and support of the spouse. Dlatego pewnie, kiedy biskupi są stawiani do ściany, przypierani do muru, można powiedzieć, przez media, kiedy pytają ich o stosunek do homoseksualizmu, to trochę się wahają, bo w końcu też mają z tyłu głowy, że to jest właśnie to nauczanie, że ważniejsze jest wzajemne wsparcie małżonków, a dopiero potem potomstwo. I hope that my long answer answered his questions, his short question. Mam nadzieję, że ta długa odpowiedź zaspokoiła pańskie krótkie pytanie. Proszę pan pierwszy, potem pan. Proszę bardzo. Na ile gość może się odnieść do wzmiankowanej tu wypowiedzi biskupa warszawskiego, kardynała Nycza, tej wypowiedzi takiej uległej wobec rewolucji nihilizmu. When Cardinal Ratzinger was the prefect of the Congregation for the Doctrine of the Faith, he published a document about the legalization of homosexual union. Kiedy kardynał Ratzinger był prefektem Kongregacji Nauki Wiary, to opublikował dokument na temat legalizacji związków homoseksualnych. And he analyzed it from various aspects. I analizował je z punktu widzenia różnych aspektów. First he said, this is a ground where it is legitimate to discriminate. Powiedział, że to jest uprawnione, aby na tym polu dyskryminować. You cannot discriminate in matters like race, language, or origin, etc., because they are naturally ingrained in you and you cannot get rid of them. Nie można na przykład dyskryminować kogoś ze względu na rasę, język czy pochodzenie, ponieważ to są rzeczy niezależne od człowieka. But homosexual relationships are based in behavior, and so you may change behavior. Ale związki homoseksualne bazują na zachowaniu, a zachowanie można zmienić. So you obviously can discriminate on that. Więc tutaj konkludował kardynał Ratzinger, że można dyskryminować na tym polu. Secondly, the family, the marriage and the family are essential for the common good. Po drugie, małżeństwo i rodzina są zasadnicze dla dobra wspólnego. Anything that undermines the family and marriage, undermines the common good of society. Wszystko, co podważa małżeństwo czy rodzinę, podważa tym samym dobro wspólne społeczeństwa. So, recognizing homosexual unions puts them legally at the same foot as marriage, because what they obtain are exactly the same privileges as the married couple. De facto, legalizując związki homoseksualne, stawia się je praktycznie na równi z małżeństwem, bo one też otrzymują pewne przywileje z tego tytułu. So, this undermines marriage because people start not getting married, but making civil unions.
I w ten sposób to podważa czy podminowuje małżeństwo, ponieważ ludzie idą takim po najmniejszej linii oporu, wiążąc się w związki cywilne. In France, it was called PACS, the civil unions. Today, more people are PACSed, are going in civil unions, than getting married. I tak było we Francji, gdzie powstały tak zwane paksy, czyli te właśnie małżeństwa cywilne i dzisiaj cywilne to we Francji było. To jeszcze tam dopiero później były związki partnerskie. Dzisiaj jest więcej ludzi jest upaksowionych, tak, jeśli tak można powiedzieć, niż mają to małżeństwo sakramentalne. And so, is it much easier to dissolve a pax, a civil union, than a marriage? O wiele łatwiej jest rozwiązać związek cywilny niż małżeństwo. So marriage start disappearing. People just get together and unite and separate. No. So clearly civil unions undermine marriage and the family and undermine the common good. Związki cywilne zatem podważają tym samym rodzinę i małżeństwo i w dalszej kolejności dobro wspólne. And third, it says this is everything what Cardinal Ratzinger says in the declaration. It's unjust for the married couples because they contribute to society with the offspring, with the children. I też mówi właśnie kardynał Ratzinger w wspomnianej deklaracji, że jest to coś, co szkodzi, znaczy jest to atak w małżonków, ponieważ oni dają dla społeczeństwa potomstwo. But the homosexual unions are sterile. No. They don't contribute as such to the perpetuation of the space and the country. Związki homoseksualne są ze swej natury jałowe, nie ma z tego potomstwa, więc nie ma tutaj tego wkładu dla społeczeństwa. So it is unjust to give them the same fiscal privileges, etc., than married couples have. Jest to więc niesprawiedliwe, żeby otrzymywali takie same przywileje jak małżeństwo. But they say, well, but we can obtain children by surrogate motherhood. No. Z kolei homoseksualiści mówią, że mogą uzyskać potomstwo poprzez matki surogatki. Then will be even worse, because then you are depriving the child from the mother or the father. To byłoby nawet jeszcze gorsze, bo w ten sposób się pozbawia dziecko matki czy ojca. So, on this ground and other arguments, I don't recall all of them, Cardinal Ratzinger in the declaration says, and it's an official declaration signed also by Pope John Paul II, he says, a Catholic legislator can never approve such a legislation. I tutaj powołując się na te wspomniane argumenty, innych nie pamiętam w tym momencie, jest to dokument też podpisany przez ówczesnego papieża Jana Pawła II, gdzie podsumowuje kardynał Ratzinger, że żaden ustawodawca nie może dążyć do tego, żeby ustanowić takie małżeństwa, związki. And in case of referendum, etc., citizens cannot vote for it. A w przypadku referendum obywatele nie mogą głosować za. So, Cardinal Nietzsche's statement goes directly against something that the Holy See, in the case by the Congregation of the Doctrine of the Faith, already declared very categorical. Więc to, co powiedział kardynał Lecz ostatnio, to jest w sprzeczności z tym, co powiedziała Kongregacja Nauki Wiary w tamtym czasie. Unfortunately, Pope Francis has declared himself in favor of such unions in various occasions. Ale niestety przy różnych okazjach papież Franciszek jawił się jako ten, który popierał tego rodzaju związki. In my book, The Change of Paradigm, I quote some of these statements. W mojej książce Zmiana paradygmatu cytuję kilka tego rodzaju wypowiedzi. But, as you know, the Pope is the vicar of Christ, is not the successor of Christ. Ale jak wiecie, papież jest wikariuszem Chrystusa, a nie następcą Chrystusa. So he cannot change the doctrine of the church or the structure of the church as his will. He received from Christ and he had to pass to his successor as it was, as a deposit.
nie może zmienić więc doktryny czy struktury Kościoła, musi ją przekazać swojemu następcy tak jak to otrzymał. So in this respect, Pope Francis cannot change the doctrine. Therefore, Cardinal Ratzinger's declaration stands firm. Z tego powodu ta deklaracja kardynała Ratzingera stoi twardo i pomimo tego, co mówi papież Franciszek. Mam po środku. Z prawicy nie chcę się proszę Państwa, różną siłą, jak doskonale wiemy, możemy sobie wyobrazić, zależy, aby dopuszczać do Ojca Świętego, teraz omawiamy przykład Franciszka, bardzo różnych ludzi. Otóż wszyscy mamy w pamięci, długo nam to, że powiem, zapadnie w pamięć, to co zrobiono kilka lat temu, kiedy dwie skrajnie lewicowe, lewackie wręcz aktywistki, może nie trzeba tego wyślepić naszemu tłumaczyć, ale raczej przypominam to tutaj zebrane, prawda? Pani Zyglewska-Widuszko oraz Szoring-Wielgus, którą dzisiaj o dziwo zamianowano wiceministrem kultury i dziedzictwa narodowego, awanturnica, która przeżyła świętą, abolicyjna bandyterka, zostaje dopuszczone do Ojca Świętego razem z oszustem, który przygotował jakąś rzekomą księgę, gdzie pokazywał skalę pedofilii w polskim kościele. No, Ojciec Święty w dobrotliwości swojej, którą zakładam, prawda, no bo zawsze chcielibyśmy w różnych sytuacjach widzieć jakiegoś epizodu. Tak? Ojciec Święty pocałował tego oszusta, jak się później ukazało, w rękę, w geście przeprosin. No, gdyby tylko ten kadr wyjąć i przekazać potomnym, no to mielibyśmy ukorzenie się Kościoła wobec grzechów, że powiem, nas wszystkich jako synów tego Kościoła. Więc konkluzja tylko taka, że szkoda, że nie mamy dobrego dziennikarstwa, katolickiego dziennikarstwa śledczego, które by kiedyś w takiej czy podobnej publikacji pokazało, jakie siły ciemności doprowadzają do tego, że różne skrajności lewackie czy pederastyczne są do Ojca Świętego takiego czy innego dopuszczane i kto za tym stoi. Bo zapewne są to dziesiątki, jeżeli nie setki ludzi, ciemnych interesów, które powodują, bo liczy się tylko ten kadr, prawda, który potem te wszystkie newsweeki pokażą, liczy się tylko ten kadr jeden jedyny, że Ojciec Święty spotkał się, czy jako przyjął, czy jako aprobował tych innych. To troszkę może obok tematu, ale no, myślę, że może odrobinę nam tutaj dodaje też wyobraźni czy kolorytu, przepraszam, że tak to nazywam, do spojrzenia na pewne realia watykańskie, których chyba żaden z nas nie rozumieli do końca, tam nie ma na to wpływu. Dziękuję za uwagę. Well, in the book about the breach dam, there is one chapter about how the homosexual lobby confronts the church with the ply, two sides of the ply, threats and blackmail. W książce Przerwana Tama jest jeden rozdział, w którym pokazane jest, jak lobby homoseksualne traktuje Kościół, wykorzystując groźbę i szantaż. The blackmail is done on the account that in the church there is a lavanda mafia, as Father Darius Oko denounced. Szantaż polega na tym, że twierdzi się, że istnieje lawendowa mafia w Kościele, tak jak ukuł ten termin ksiądz Dariusz Oko. The homosexuals, they know who are those clergymen who are homosexuals and go to saunas and to those places. Homoseksualiści wiedzą, którzy kapłani chodzą do saun czy innych takich miejsc. So they say, well, either you disagree with the church's officially with the church's position, or we take you out of the closet. Więc jeśli albo się będziesz you approve the... Yeah, either you publicly say I am against what the Vatican is saying, albo publicznie powiesz, takiemu się mówi, że jesteś przeciwko temu, co Watykan twierdzi, albo po prostu pokażemy, że jesteś też sodomitą. This happens, for instance, with Cardinal Basil Hume of London in the early 90s. Tak się stało z jednym z kardynałów z Londynu w wczesnych latach 90. No. Peter Thatcher, he has one, no, not Thatcher, it's another name, but similar.
has a group. He had made 24 Anglican bishops come out of the closet as homosexuals. I w jednej grupie takiej 34 anglikańskich biskupów ujawniło się jako homoseksualiści. And he then went to the cathedral, the Catholic cathedral, during Pentecost and make a demonstration, saying, basically threatening Cardinal Hume of doing things if he will not make a statement. I w ten sposób też zaszantażowali biskupa, poszli do jego katedry, mówiąc, że sorry, I got lost a bit. If he didn't say publicly, jeśli nie powie publicznie something in favor of homosexuality, za homoseksualizmem, so he came to go też pokażą, że sam jest homoseksualny. With a public statement that all friendship are good and we cannot distinguish between homosexual and heterosexual friendships and blah blah blah. Chcieli, żeby wydał takie stanowisko, że to są po prostu związki przyjacielskie, nie można być przeciwko temu. And the Times of London published Cardinal Hume capitulates in front of the homosexual law. I Times of London opublikował taki artykuł mówiący, że kardynał Hume kapituluje przed lobby homoseksualnym. Another threat is to say to the church, you are hypocrites because you speak against homosexuality, but in reality your clergy are homosexual. I kolejną groźbą jest to, że twierdzi się, że tutaj Kościół, wy ci z Kościoła jesteście hipokrytami, tak naprawdę to macie homoseksualistów w swoich szeregach. There is a French homosexual journalist called Frédéric Martel who published a book called Sodoma. I jeden homoseksualista, dziennikarz opublikował, Frédéric Martel opublikował właśnie książkę na temat tego, jak Kościół ma być Sodomą. And in his book he says that there are more homosexuals in the Vatican than in the Castro neighborhood of San Francisco, where the LGBT community lives. I twierdzi w tej książce, że jest więcej homoseksualistów wśród księży niż w dzielnicy Castro, San Francisco, gdzie jest to dzielnica okupowana przez homoseksualistów. So, in part, some bishops react, giving way to the request of the homosexual lobby because of their weaknesses. Ze względu na swoją słabość niektórzy biskupi poddają się tym wymaganiom ruchu homoseksualnego. And they like to appear as very friendly to the homosexual community and inclusive, etc. Lubią się jawić jako przyjacielsko nastawieni wobec środowisk homoseksualnych, tacy inkluzywni, włączający. And with this they are trying to buy some peace, not to be disturbed by the homosexual lobby. W ten sposób próbują sobie trochę zakupić spokoju, żeby nie być źle traktowanym przez lobby homoseksualne. And so not to avoid having the media bashing that, for instance, had Benedict XVI with his position. Żeby też uniknąć ataków medialnych, takich jakich nie uniknął Benedykt XVI ze swoje stanowisko w tej sprawie. Creating the climate of opposition that even had some influence in his resignation. Wytwarzając pewnego rodzaju takie atmosferę konfrontacji, która pewnie wpłynęła na jego rezygnację. But doing that is like giving meat to a lion with the intention of calming the lion down. Ale w ten sposób to jest jak danie mięsa lwu, żeby go uspokoić. In reality, the only things they get even more, apetyt będzie rósł with the will to eat more people. Żeby pożreć już nawet ludzi. So, I don't know. Yes? Proszę bardzo. Ostatnio Ojciec Święty mianował 21 nowych kardynałów. Wśród nich znalazł się niesławny dominikanin ojciec Radcliffe, który ewidentnie występuje na różnych forach i
pochwala wszystkie dewiacje. Czy pytanie może takie były bezpłatne, czy wśród tego grona Pan się orientuje, są jeszcze inni, bo my zostaliśmy jakoś niedoinformowani. Jesteśmy zawiedzeni, że nie znalazł się żaden Polak wśród tego grona, ale i w ogóle nie ma mowy, kim są ci pozostali nominaci. Yeah, that is really tragic, because Father Timothy Radcliffe, he was the Master General of the Dominicans. He is British. To jest naprawdę tragiczne, ponieważ ojciec Timothy Radcliffe był generałem czy głównym przełożonym Dominikanów. When he was the General Master, he accepted all the novices that declared themselves homosexual. Jako generał przyjmował wszystkich nowicjuszy, którzy deklarowali się jako homoseksualiści. Then after, when he was not anymore the General Master, but he was a very public figure in London, ale kiedy przestał być generałem, a stał się osobą publiczną w Londynie, he sent a kind of article to a report to the Anglican Church that was discussing accepting homosexual marriage and homosexual clergy. Wysłał jako raport do Kościoła anglikańskiego takie podsumowanie na temat małżeństwa, kleru, rodziny. In this position, he says that we cannot, when dealing with homosexual relationships, we cannot start with the question, is it sinful or virtuous? I kiedy w tym artykule napisał, że jeśli chodzi o związki homoseksualne, to nie możemy stawiać sprawy, czy to są związki grzeszne, czy cnotliwe. The only question to put is they could symbolize and represent God's love. Jedyną kwestią, którą musimy sobie zadawać, to jest to, czy te związki mogą reprezentować, symbolizować miłość Bożą. And he says that homosexual relationships can be Eucharistic. Mówił, że homoseksualne związki mogą być eucharystyczne. Because each partner gives to the other as our Lord Jesus Christ gave His body to us. It's a blasphemy. To jest bluźnierstwo, co on mówi, że jeden partner daje drugiemu partnerowi to, co Pan Jezus dał Kościołowi, swoje ciało. And with his contribution to the Peeling Report, is called this document, the Anglican Church actually accepted, didn't impose, but accepted homosexual marriage and homosexual priest. I ten raport miał... Or lesbian priest, because they have female priests. I ten raport zwany Peeling Report miał duży wkład w to, że Kościół anglikański zaczął może nie narzucać, ale akceptować związki homoseksualne, a także dozwalać na to, żeby można było święcić zarówno homoseksualistów mężczyzn, jak i lesbijki. And he was invited by Pope Francis to give the retreat before the two sessions of the Assembly of the Synod of Bishops. Został zaproszony przez Ojca Świętego Franciszka, żeby wygłosić rekolekcję przed 2 sesjami synodu w Rzymie. And 2 weeks before the last session, and giving the retreat, he wrote an article in the Osservatore Romano, which is the newspaper of the Vatican, and the title says everything. Walking together with the gay community. I teraz opublikował artykuł Osservatore Romano, który tytuł mówi wszystko, idąc razem ze wspólnotą homoseksualną. And in this article he said that stable homosexual relations could be holy. Gdzie twierdzi, że stabilne związki homoseksualne mogą być święte. So with this background he was made a cardinal. He will become a cardinal the 8th of December. Z takim tłem stał się kardynałem i oficjalnie stanie się 8 grudnia. Now, the internet site of the New Ways Ministry, this pro-homosexual Catholic movement in America, strona internetowa New Ways Ministry, czyli tej prohomoseksualnej organizacji katolickiej w Stanach Zjednoczonych,
gave the statements in favor of homosexual unions and all that of 9 of the 21 new cardinals. Pokazywali, że 9 spośród 21 nowych kardynałów ma prohomoseksualne poglądy. Very well documented with when they say this and where it was published, etc. So 9 of the 21 are, as they say, gay friendly. I don't like they use the expression gay because this is a language that they use trying to, we say sodomites, you know. But it's the way they refer. They are gay friendly. I to jest wszystko dobrze udokumentowane na ich stronie, gdzie, kiedy, dla kogo tak się wypowiadali prohomoseksualnie. Oni nazywają gay friendly, czyli przyjaźni gejom. Ja nie lubię tego słowa gay, bo to jest słowo, które oni używają. Powinniśmy używać słowa sodomita. Well, now I will present a question to myself. Teraz zadam sobie sam pytanie. You have not put the question, but I will put on your behalf. Ale no, w waszym imieniu postawię sobie, jeśli Państwo pozwolą. What should a Catholic faithful do when a pope promotes error, evil, etc.? Co powinni robić wierni Kościoła, jeżeli papież promuje błąd, zło? We must avoid two wrong, contradictory positions. Musimy uniknąć dwóch sprzecznych ze sobą stanowisk, postaw. One is to say, well, the Pope is the living magisterium. Whatever he says, I had to obey. No, who I am to judge him. Jedna skrajność by mówiła, papież jest żyjącym magisterium. Kim ja jestem, żeby go oceniać? To on przemawia i on ma rację. There was a French priest when the Pope made some statement in favor of immigration, total immigration. He wrote an article against the Pope's statement. Był jeden taki francuski ksiądz, który napisał artykuł sprzeciwiający się poglądom papieża Franciszka w sprawie masowej migracji. And the next week he published a retraction. Obviously the bishop had done his. Yes. Tydzień później ten ksiądz napisał takie oświadczenie cofające jego oświadczenie. Pewnie biskup tam coś mu powiedział. And the title said everything. I prefer to be wrong with the Pope than right against him. No i tytuł mówi wszystko. Wolę być w błędzie z papieżem, niż mieć rację przeciwko niemu. Well, Chesterton said that when we enter into the church, we must take the hat off, not the head. Chesterton powiedział, że jak się wchodzi do kościoła, to powinno się zdjąć kapelusz, ale nie głowę. If we know that the Catholic doctrine says something and the Pope says something contradictory, we cannot follow the Pope. We have to follow the traditional teachings of the church. Jeżeli widzimy, że papież robi coś sprzecznie z doktryną katolicką, to musimy iść za doktryną katolicką, a nie za papieżem. The other wrong position is to say, well, all of this is pure heresy. A Pope who is heretic cannot be the Pope, so I don't recognize him anymore as the Pope, and I feel free from him, and I have my little sedevacantist community, and I don't pay attention anymore what's going on in the Vatican. Drugą błędną skrajnością jest powiedzenie, to co tutaj się dzieje, co mówi papież Franciszek, to wszystko jest heretyckie, on jest heretykiem, uznaję go za heretyka. Teraz będę miał taką swobodę, będę miał swoją własną sedewakantystyczną wspólnotę, nie będzie mnie obchodziło już nic, co w Kościele się dzieje. It's a position that adopted Archbishop Vigano. Jest to pozycja, którą przyjął arcybiskup Vigano. Now, this is a very delicate question, that there are various schools of thought among theologians. Jest to bardzo ważka sprawa, taka delikatna sprawa i dyskutowana pośród teologów. If a pope can be a heretic or not, if a pope that becomes a notorious heretic loses the papacy or not. Zadawali sobie pytania, co się dzieje, jeżeli papież staje się, czy może być heretykiem, czy
Co jeśli jest heretykiem? Jeżeli zatwardziałem heretykiem, czy traci swój urząd? But there is no magisterial document on that. It's just theological opinion. To są tylko teologiczne opinie. Nie jest to nauczanie urzędu magisterium Kościoła. So no one can impose his opinion on others. Więc nikt nie może narzucić swojej opinii drugiemu w tej sprawie. And plus there is one problem with the idea that Pope Francis is not the Pope, is that the Church is a visible society. Jeszcze jest jeden problem, jeżeli ktoś nie uznaje, że papież Franciszek jest papieżem, to jest to, że Kościół jest widzialną wspólnotą. And all the canonists, they say, when there is a doubt about if the Pope was really elected or not, when there is a doubtful election, no? They say, if the Pope is accepted as the Pope by the moral unanimity of the Church, he is the Pope. I pojawia się pytanie, co jeśli został nieważnie wybrany na przykład dany papież. No i tutaj kanoniści odpowiadają, że jeśli spotyka się z to taką moralną jednością uznania papieża za papieża, to jest po prostu uznawane za papieża. Because if not, then all the jurisdictional power in the Church become groundless, without a rock where to sustain. Bo jeśli nie, to cała część sądownicza, jurydyczna strona Kościoła przestaje mieć jakąkolwiek bazę, jakikolwiek fundament, jakąkolwiek skałę. So, what to do? No, in America they like these formulas, to recognize and resist. Co robić w takim razie? Amerykanie bardzo lubią taką formułę. Uznawać i stawiać opór. So now has become R and R. No? Jest to, po angielsku to brzmi dobrze, to jest recognize and resist, także takie dwa R. The two R. To uznawać i stawiać opór. And so we recognize Pope Francis as the Pope, we recognize the cardinal here as the cardinal, etc. But whenever they do something that is wrong, we say no, we resist, as St. Paul resisted St. Peter. No i uznajemy papieża za papieża, kardynałów za kardynałów, ale jeżeli robi coś błędnego, to robimy tak jak święty Paweł wobec świętego Piotra stawiał opór. And we must pray for Pope Francis so he converts himself. Musimy się modlić za papieża Franciszka, żeby się nawrócił. In the traditional liturgy there is a prayer for the Pope not to fall in the hands of the enemy. Jest w tradycyjnych modlitewnikach modlitwa za papieża, żeby nie popadł w ręce wrogów. So we must pray for him, and we must pray for the next Pope. So the next Pope will put all this chaos in order once again. Więc musimy się modlić za niego i za przyszłego papieża, żeby to wszystko porządkował na nowo. And we must pray for that this confusion doesn't make the majority of the Catholics lose their faith in the Catholic Church. Musimy się modlić, żeby to zamieszanie nie spowodowało, że większość ludzi w Kościele straci wiarę. That is the great risk of precisely the sedevacantism, or some are getting out of the Catholic Church to join the Greek Orthodox, saying, well, now the Greek Orthodox are okay, they are the real stronghold against wokism and all that. No i tutaj, żeby uniknąć też tych dwóch skrajności błędnych, albo sedewakantyzm, czyli nieuznawanie papieża, a drugie to popadnięcie w schizmę, tak, w schizmę prawosławną, mówiąc sobie, że ci to naprawdę stawiają opór temu całemu lewactwu. So we must do like Churchill recommended to the British when the Nazis were bombing London. Musimy zrobić to, co Churchill zarekomendował Anglikom, kiedy Niemcy bombardowali Londyn. He put everywhere these posters. No? Wszędzie były te plakaty. Keep calm and carry on. No? Zachowaj spokój i idź naprzód. So we keep calm and we carry on and resisting when it is necessary. Więc zachowajmy spokój, jeśli trzeba, to stawiajmy opór. I don't know if regarding this there is a question, because as I said, it's a very delicate question.
And some may have other opinions. Co do tego, proszę bardzo. Ja jeszcze chciałam tak w uzupełnieniu Pana ostatniej wypowiedzi. Musimy pamiętać, my wierni katolicy, że Kościół jest Chrystusowy. Kościół nie należy ani do Franciszka, ani do kogokolwiek innego, do naszych hierarchów. I jeżeli oni nie stoją na straży depozytu nauki, którą zostawił nam Chrystus, nie wypełniają swojej roli. Więc to, co do nas należy, to przede wszystkim samemu na własną rękę uczyć się katechizmu, przekazywać tą wiedzę na temat nauk Chrystusa i na temat istoty Kościoła naszym dzieciom, dlatego że większość nieporozumień i fakt, że tak dużo młodych ludzi odchodzi od Kościoła, wynika przede wszystkim z niewiedzy, z niewłaściwych nauk przekazywanych często przez sam Kościół. Po prostu często w Kościele od księży w czasie mszy świętej ludzie dowiadują się jakichś drdymałów, które nie mają nic wspólnego z prawdziwą nauką Chrystusa. Więc przede wszystkim katechizm. Musimy traktować nas samych jako naród wymagający misji, tak? Musimy... I jeszcze jedna uwaga, synodalność. Postulat teraz głoszony przez Kościół, to jest nowe narzędzie i my możemy go wykorzystać, nie dać się tym narzędziem wykorzystywać, tylko my sami powinniśmy je wykorzystać wobec naszych hierarchów, naszych biskupów, że powinniśmy właśnie dawać świadectwo, że nie zgadzamy się na przykład z takimi wypowiedziami, jak ostatnia wypowiedź kardynała Nycza. Powinniśmy to bardzo ostro stawiać, protestować przeciwko temu. On musi słyszeć, że katolicki naród w Polsce nie zgadza się na to, żeby on kapitulował przed lewacką polityką lewackiego rządu. Absolutnie nie. My musimy być tą tamą. Ponieważ ta tama wysoko tam została przerwana, to my musimy tutaj od dołu. To tak jak teraz w czasie ostatniej powodzi, to ludzie sami układali te worki. Nie czekali, aż rząd zacznie im pomagać, tylko sami te worki układali. I my musimy po prostu od dołu. Dziękuję. Nie, ja mówię o to, żeby... Tak, wysoko. Pozwólmy prelegentowi odpowiedzieć. Bardzo dobrze. I thank you for your... Bardzo dziękuję za Pani świadectwo. I fully agree. I only add, St. Paul himself says, if someone comes, even an angel comes with the gospel, different the one I taught you, anathema sit, no? Be anathema. To, co mówił święty Paweł, nawet jeżeli anioł z nieba przyjdzie wam i powie inną Ewangelię niż głoszę, to niech będzie wyklęty, anathema sit. And the role of the laity will be like in the 4th century, no? When the bishops failed to their mission as pastor, but the baptized were faithful to their baptism, and they the faith. I rolu świeckich może być tak jak w IV wieku, że jeśli kapłani polegli przed błędem, zgodzili się na błąd, to świeccy będą tymi, którzy będą trwali przy wierze i będą przekazywać ją dalej. And we must take advantage of the synodal thing to proclaim our resistance,
but knowing that this synodal church is like the popular democracies. Tak, możemy wykorzystywać tą synodalność do naszych celów, powiedzmy, ale musimy pamiętać, że z tą synodalnością trochę jest jak z demokracją ludową. They pretend to be listening to the faithful, but in reality they are listening only to the minority that promotes the revolution inside of the church. Udają, że słuchają wiernych, ludu Bożego, ale de facto słuchają po prostu wybranej mniejszości, która prowadzi rewolucję w Kościele. They are the interpreters of the general will and of the Holy Spirit. Są oni interpretatorami woli powszechnej, a nie Ducha Świętego. For instance, in the synod, in the previous assembly last October, there was no mention of LGBT issues, nothing. No? 1 month later came fiducia supplicans. So what was rejected by the majority of the members of the synod was imposed by Pope Francis anyway. To, co na tej pierwszej podsumowującej, powiedzmy, sesji w Rzymie zostało odrzucone przez większość synodalną, to zaraz po miesiącu zostało narzucone właśnie poprzez dokumenty fiducia supplicans, nie zważając w ogóle na wolę tego, co zostało, na wolę, która została wyrażona na synodzie. We must use synodality as an ad hominem argument, no? Knowing that in itself is wrong. Musimy wykorzystywać ten argument o synodalności jako argument ad hominem, czyli ad personam, tak? Wiedząc, że jest to argument niewłaściwy. Well, don't know. Do you have a question? Yes. Słyszałem na takim zdaniu, że proboszcz jest taki, jacy są ludzie. Jeżeli są wymogą dobrego proboszcza, to jest dobre. To się odnosi też do papieża. I w trakcie abdykacji Benedykta był piorun uderzył w kapcę systyńską. Czy można rozumieć pontyfikat o wielotańczyka jako karę dla ludzi? I czy powinniśmy się w takim razie jako wierni bić w piersi? Oh, yeah. Well, regarding the parish priests, we must work with them and do apostolate and comfort those who are conservative and oppose those who are progressive. Co do proboszczów, to trzeba też z nimi pracować, wspierać tych, co są konserwatywni, a sprzeciwiać się tym, którzy są progresistami. There is something very interesting. All the surveys about the young clergy show that they are much more conservative than their predecessors. Są ciekawe badania teraz prowadzone wśród kapłanów, pokazujące, że młodzi kapłani są o wiele bardziej konserwatywni niż ich poprzednicy. They like to wear the cassock, to pray the rosary, to organize processions, to organize adoration with the Blessed Sacrament. Lubią nosić sutanny, organizować procesje różańcowe, procesje eucharystyczne. And the old priests in America and in Germany, they are complaining that the young priests are just waiting for us to die. I starzy księża narzekają, ci w Stanach Zjednoczonych i w Niemczech, że ci młodzi to po prostu czekają, aż my wszyscy wymrzemy. So we must support this movement. Więc musimy wspierać ten ruch. And he pointed very well, we must do sacrifice. Our Lady in Fatima, she asked for conversion and doing penance. So we must do penance. And one good penance will be to study the catechism and good books in order to strengthen our faith. I fully agree with that proposal. Matka Boża wzywała do nawrócenia do pokuty, bardzo dobrze. I jedną z takich form pokuty może być na przykład studiowanie właśnie katechizmu. Now it's becoming late. I don't know if you still have a question and patience. Yes. Czy uważa Pan, że kryzys współczesnego Kościoła to jest przede wszystkim kryzys biskupów? Dlatego dziękuję bardzo, że na koniec prezentacji przypomniał Pan postać świętego Atanazego, który był prześladowany w Kościele w IV wieku. W Kościele, w którym sytuacja była prawie identyczna jak dzisiaj. 99% biskupów uległo herezji ariańskiej.
Czyli tak naprawdę 99% biskupów nie było katolikami. Sytuacja w tej chwili jest bardzo trudna, no bo jednak biskup jest tym podstawowym pasterzem. I chciałem się dowiedzieć, czy Pan widzi jakieś światełko w tym tunelu biskupów, którzy, tak jak święty Atanazy, mogą podtrzymać i dalej kontynuować wiarę katolicką. Jest powiedzenie, że ryba psuje się od głowy. Wydaje się, że już nie możemy liczyć na biskupa Rzymu. No papieża. No. Dlatego chciałem się dowiedzieć, czy Pan ma jakichś takich biskupów, o których można powiedzieć, że rokują nadzieję. Ja pierwszy raz z tym problemem zetknąłem się w połowie lat 80. XX wieku, gdy w moje ręce wpadła książka biskupa Rudolfa Grabera Athanasius und die Kirche unserer Zeit. Bardzo bym prosił o odpowiedź. Yeah, indeed, the bishops are essential because our Lord created the church based on the Pope and the bishop. Tak, biskupi są zasadniczy, ponieważ Pan Jezus stworzył Kościół na podstawie biskupów i księży. And so they have to be the witness of our Lord and the judges of the faith. Muszą być świadkami Chrystusa i sędziami wiary. Now, the situation, I mean, Pope Paul VI spoke about the church's self-demolition. Papież Paweł VI mówił o samozniszczeniu Kościoła. Now, the church is so hierarchical that only can be self-demolished by the bishops themselves. Kościół jest tak hierarchiczny, że może być tylko samoniszczony przez biskupów. And that is the tragedy now. They have almost demolished everything. Na tym polega obecna tragedia, że prawie wszystko zniszczyli. Now, it's true that the majority of the bishops are very weak, at least. Jest to prawdą, że większość biskupów jest słaba. Out of fear of losing their positions or fear of confronting the Pope, they relativize everything. I mean, they interpret in a favorable way all the ambiguities and all the things that are wrong. I obawiając się pewnie utraty swojej pozycji czy konfrontacji z papieżem Franciszkiem, to przyjmują wszystkie te takie niejasności w sposób taki pozytywny. And sometimes with a flexibility that goes beyond what the text itself says, that cannot be interpreted in any favorable way. Jest to taka elastyczność, która wybiega poza tekst pisany, gdzie nie można danemu wyjątkowi sprzyjać. They may eventually even profess some doctrines that are not in accordance with the Catholic Church. W końcu mogą też jakieś głosić tezy, które nie są zgodne z wiarą katolicką. But obviously we cannot say that they have apostatized because they say that they are Catholics and they reclaim their power. So until they are not condemned by the church as heretics, they are bishops. Dopóki nie zostaną stwierdzeni jako heretycy, to mają swoją władzę, bo nawet jeżeli głoszą błędy, to oni nie rezygnują z własnej władzy. Że będą heretykami, zostaną stwierdzeni jako heretycy. It is interesting that in the 4th century, as you said, no, more than 90% of the bishops were Arian. To jest ciekawe, że właśnie Pan wspomniał o tym, że w IV wieku ponad 10% biskupów była ariańska. And they signed some resolutions of false councils.
with the Arian propositions. I podpisywali nawet pewne takie rzeczy, które były wystosowywane przez błędne sobory z tezami ariańskimi. Nevertheless, when the emperor changed and the pope changed and the things were restarted, they, in the next council, they approved all the doctrines that refuted what they have defended previously. I w międzyczasie oczywiście się zmienił cesarz, zmienił się papież, powołano nowy synod czy sobór, gdzie stwierdzono wszystkie te rzeczy, które były sprzeczne z tymi ariańskimi. But they were not considered, there was not requested from them, no, a formal abjuration to be reintegrated in the church. So in the mind of the concile fathers, of the good councils, they, even though they had professed a heresy, they remain bishops, no, and remain inside of the church. I nikt nie domagał się od nich, żeby składał jakieś przysięgi, żeby w ten sposób dowieść, że są częścią Kościoła. Nie, nawet jeżeli głosili heretyckie tezy, to nikt nie pozbawiał ich przez to władzy, wciąż byli biskupami. So, I imagine that the situation in the church is already very polarized, but will polarize even further. Ja zdaję sobie z tego sprawę, że sytuacja w Kościele jest spolaryzowana i sądzę, że będzie jeszcze bardziej się polaryzować. So, for instance, some German bishops and the Bishop of Belgium, no, will really go ahead with their heretic statements and heretic propositions, and they will finally unmask themselves as heretics, as they are. I sądzę, że biskupi z Niemiec czy z Belgii pewnie będą szli naprzód w swojej zatwardziałości, w swoich błędach, do tego stopnia, że po prostu zdemaskują się jako heretycy. And then the Bishop of Africa, of Eastern Europe, of Far East, etc. I nawet jeden biskup z Holandii. One Bishop of Netherlands. Oh, it was, yeah, the one who gave the preface, no? Bishop Mozart, yeah. They, horrified with the unmasking, no, they will review their wishy-washy positions and become fully orthodox. A z drugiej strony sądzę, że biskupi afrykańscy, biskupi z Europy Wschodniej czy z Dalekiego Wschodu, widząc to, co robią biskupi z Belgii i Niemiec, po prostu będą tym poruszeni i zmienią swoje takie podejście rozwodnione i przyjmą prawdziwą prawowierność. In any case, we are in the boat of Peter, and Christ is sleeping inside. No? So, in spite of the storms, we have remain confident that at one moment our Lord will reestablish the church in all her plenitude. Można powiedzieć, że jesteśmy w łodzi Piotrowej, w której Pan Jezus śpi i w końcu pewnie się obudzi, żeby przywrócić to, co jest prawdziwe i właściwe. And there will be a new, real reformation that there was at the Gregorian Reformation. I mam nadzieję, że nastąpi taka prawdziwa reforma, jak była to reforma gregoriańska. And that's what we must ask to Our Lady, who alone crushed all the heresies. I o to trzeba prosić Matkę Bożą, która sama zmiażdżyła głowę węża, głowę wszelkich herezji. That's the final message, and I thank you very much for your patience.